Cześć, witam Was wszystkich na kanale Hamakowy Podróżnik. Ja jestem Rafał i żyję sobie 4 lata na Gran Canaria. Nie chciałem tak robić takiego wstępu za każdym razem. O, cześć, jestem Rafał, o, tutaj jesteście na takim, a nie takim kanale, to jest kanał to jest kanał o podróżowaniu, jak najbardziej. Dziękuję Wam bardzo wszystkich za subskrypcję, że mnie oglądacie, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie w trudnych chwilach, kiedy nie wiem co ze sobą zrobić, bo są rzeczy, których nie da się przeskoczyć, zwłaszcza teraz w tej pandemii. Minęło sporo czasu, mam bardzo dużo filmów do poskładania. Niestety przez fazę trzecią, w której obecnie znajduje się Gran Canaria, nie mogę poznawać ludzi. Nikt mi nie może zaoferować noclegu, nie może mi dać jedzenia, nie może mi dać pieniędzy, nie może mi zaoferować pracy, a to tylko dlatego, że nie mogę wejść do baru. Wszystkich ludzi zawsze poznawałem w barze, dowiadywałem się o ich historii, kulturze, tradycji, poznawałem prywatne domowe historie. Niestety na tarasie nie ma gniazdka, nie mogę sobie usiąść i składać filmy. Bardzo często nie ma internetu, zwłaszcza w takich wiejskich knajpeczkach. Trudno. Teraz wędruję do 2 czaszek i będę składał całą resztę filmów. Padło pytanie, co ja tak w ogóle robię na tym kanale, co ja w ogóle robię, po co ja podróżuję. O, tak sobie kręcisz i chodzisz. No tak, niektóre odcinki to jest tak, że sobie po prostu kręcę i chodzę, bo jest to vlog. Ale jak będziecie mieli więcej czasu i obejrzycie sobie więcej niż 2 odcinki do tyłu, to możecie się dowiedzieć, jak to wszystko się zaczęło. Otóż, sorry za te sapania, idę pod górkę z 30 kg już plecakiem, a nie 20, 25, chyba już będzie ponad 30. Planem mojego kanału jest już tak zostać jak jestem, podróżować po świecie i mieć bazę wypadową właśnie z Gran Canaria. Na początku obejdę wszystkie wyspy, potem Cabo Verde i zobaczymy co dalej. Najbliżej jest Afryka. Zobaczymy co z tego wyjdzie, skądś muszę mieć pieniądze, a no niestety to tak się zrodziło spontanicznie. Zresztą ja wcześniej myślałem, żeby zrobić jakiś kanał podróżniczy, ale nie wiedziałem jak to ogarnąć. Uczę się cały czas wszystkiego. Możecie sobie zobaczyć, są 2 playlisty na kanale. Pierwsza to jest vlog pieszo po Gran Canaria, a druga to jest podróże z hamakiem po Wyspach Kanaryjskich. Bo podróżuję sobie z hamakiem, śpię w hamaku, jeśli jest ciepło. No niestety jest zima na Wyspach Kanaryjskich, więc nie zawsze mogę sobie rozłożyć hamak, a nie zawsze są też drzewa, więc mam takie refugy, taki namiocik śmieszny. On jest w sumie do wykorzystania na plaży, żeby osłonić się od wiatru. Ale sprawdza się świetnie jako taki bardzo mały namiocik. Czasami mogę gdzieś tam na skarpie rozłożyć i jest super. No, druga playlista to jest podróże z hamakiem po Wyspach Kanaryjskich, tak jak wspomniałem. I tam chcę kręcić tak mniej więcej 20-30 minut dłuższe filmy dla ludzi, którzy lubią oglądać ciekawe miejsca, podróże. I tam chciałbym przedstawić w jednym odcinku całą gminę. Całą gminę i ciekawostki, jakieś takie miejsca turystyczne, mniej turystyczne i gdzieś takie całkowicie wyszukane, a także jakieś takie ciekawe historie, które mnie tam po drodze spotkały. Niedługo wyjdzie kolejny odcinek tej serii podróże z hamakiem po Wyspach Kanaryjskich. Sezon pierwszy to Mała Wyspa Wielki Świat, bo taka jest dla mnie właśnie Gran Canaria. Jest mała, ale zarazem jest wielka. Cały czas ją odkrywam na nowo, odkrywam i za każdym razem nie ma końca, słuchajcie. Także na playliście Pieszo po Gran Canaria możecie się dowiedzieć dużo ciekawych takich drobiazgów związanych z Wyspami Kanaryjskimi. Wiele rzeczy mi jeszcze brakuje do nakręcenia, bo niestety COVID mi wszystko ogranicza. Ale jakbyście wiedzieli jakieś tam pierwsze 2, 3, 4 odcinki, że ja sobie chodzę po górach i nic z tego nie wynika, to sprawdźcie tą playlistę. Tam jest dużo fajnych, ciekawych rzeczy, których można się dowiedzieć o Gran Canaria. Są to krótkie filmiki, więc myślę, że jak tam czasem będziecie mieli więcej czasu, sobie poszperacie
po moim kanale, to zobaczycie fajne rzeczy. Ostatnio zrobiło się bardzo dużo vlogerów tutaj na Gran Canaria, więc trochę się stresuję, że moje tempo jest bardzo powolne, a reszta zaraz wszystko pokaże i nie będę miał tutaj co nakręcić. Ale spoko, jest tego sporo. Słuchajcie, już 7. osoba prosiła mnie o to, żeby nie ujawniać wszystkich miejsc, które znajdę na wyspie, bo staną się one potem bardziej popularne, bardziej turystyczne i stracą swoje piękno. Dlatego niektóre miejsca pozostawię dla siebie. Jak będziecie chcieli, to chętnie Was oprowadzę. Zwłaszcza dla koneserów Gran Canaria, którzy już widzieli te wszystkie popularne miejsca i chcieliby zobaczyć więcej, jakieś bardziej dzikie, zapomniane, to jak najbardziej polecam siebie. Dzisiaj schodzimy do tego wąwozu tutaj na dół, ale tak tylko na chwilę, a później wysoko w górę. Dostałem taki grubszy sweterek od babuleńki, co by mi ciepło było. No a ten pies tam szczekał od godziny 19 do godziny 4 rano, więc się nie wyspałem. O 4 rano się uspokoił, a o godzinie 7 przyszedł pan i powiedział, że to jego teren prywatny i co ja tutaj robię. Co prawda płot jest tutaj, a mój namiot jest tam. Więc nie wiem, czy to takie prywatne. Ale okej. Yeah. Qué lugar bonito. Está bonito ahora, ¿no? Y se puede caminar abajo en el barranco, ¿sí? Sí, sí. To właśnie od niego ten pies tak szczekał od godziny 19 do godziny 4 rano i nie mogłem spać. Myślałem, że już chrypy dostanie i się zamknie wreszcie, ale nic z tego. No w sumie co się psu dziwić, jak pies zostawiony na pastwę losu samemu dopiero właściwie przed chwilą przyjechał. Chcę zaczepić ludzi i zapytać, czy mogę zostawić plecak na kilka godzin i zejdziemy sobie do tego wąwozu. Nie chcę iść z plecakiem, bo on 20 kg waży, a tam jest śliskie błoto po prostu. O, tam na dole jest droga pełna samochodów. Bo chciałbym potem się wrócić, słuchajcie, i iść tutaj w góry. Moi drodzy, proszę Państwa, to jest lawenda kanaryjska. W najlepszych momentach to zawsze albo bateria się rozładuje, albo skończy się miejsce na karcie w pamięci. Jestem sobie w jakimś tam małym wąwozie, nie wiem nawet. Barranco de la Cruz chyba się nazywa. Jaki ładny krzak. Piękny krzak. Wspaniały krzak. W sumie nie byłoby nic takiego nadzwyczajnego w tym krzaku. Gdyby nie osłaniał on wejścia do mojego nowego domu. Zobaczcie. Tutaj zamieszkam. Jaskinia Kowalskiego, Norka Kowalskiego.
Tutaj będzie salon i gościnny. Tutaj będzie łazienka. Tutaj będzie ściana. Okrągłe drzwi do hobbitowa rafałkowa. Tutaj będzie kominek. To będzie kominkowy. A tutaj będzie pokój Kowalskiego. Zabieram się za sprzątanie. Nawet nie wiem, czym tego posprzątać. Ale będzie roboty.